Czajnikowy.pl. Święta Bożego Narodzenia to czas niesamowitej atmosfery, wielu spotkań z rodziną, z przyjaciółmi, wielu aromatów, które w powietrzu się noszą i mieszają między sobą, od pomarańczy przez różnego rodzaju przyprawy, aż po kawę w końcu. Jest to czas, gdy ciemność jest rozproszona przez światło. Znacie mnie już trochę i wiecie, że nie przepadam za łączeniem kawy z jakimkolwiek innym składnikiem, szczególnie tym, który ma bardzo dużo aromatów. I poszukując przepisu na kawę świąteczną, taką, która mogłaby się znaleźć na świątecznym, wigilijnym stole, postanowiłem pójść w kierunku właściwości prozdrowotnych, czyli nie będzie to kolejna kawa przepełniona słodyczą, dużą ilością kalorii, których i tak spożywamy za dużo w tym czasie, ale pójdziemy w kierunku kawy, która ma nam usprawnić trawienie, która ma nam pomóc przejść ten czas niesamowitego objadania się różnego rodzaju słodyczami. Pora zatem na przepis na kawę po islandzku, czyli kawę z kminkiem. Nie będę dodawał surowego kminku. Aby przyrządzić kawę po islandzku, kminek należy uprażyć. Ja swoją łyżkę kminku wsypię do tygielka. Właśnie w takim tygielku będę prażył aż do momentu, kiedy usłyszę takie delikatne cykanie. Usłyszę cykanie, ale też poczuję niesamowity aromat kminku. Taki surowy kminek przez wielu z nas kojarzy się raczej z niezbyt przyjemnymi doświadczeniami z dzieciństwa, ponieważ nie jest to aromat lubiany przez dzieci, wielu do dzisiaj ma traumę. Natomiast jeśli uprażymy go delikatnie, dużo tych takich świeżych aromatów się straci, natomiast zyskujemy bardzo fajne wzbogacenie tych aromatów, które znajdą się w kawie. Musimy zatem sięgnąć po palnik, no i podprażać kminek aż do momentu, kiedy zacznie delikatnie strzelać. Kolejnym etapem będzie zmiażdżenie kminku na prawie taki zupełny pył, więc wsypuję go do moździerza. No i pora na to, żeby go troszeczkę pomęczyć. W powietrzu unosi się niesamowity, intensywny aromat kminku. Jeśli by go dodać zbyt dużo do kawy, z pewnością zdominowałby ją zupełnie. My dodajemy zaledwie łyżkę. Tyle wystarczy, aby spełniało swoje właściwości, ale też po prostu wzbogaciło aromaty kawy. Kminek bezpośrednio z moździerza dodaję do French pressu. Właśnie tą metodą zamierzam przyrządzić naszą kawę. Możecie przyrządzać ją oczywiście w dowolnej metodzie, nie musi być to French press. Ląduje zatem jedna łyżeczka prażonego, zgniecionego kminku i 2 łyżeczki kawy. Nie musimy tego od razu mieszać już teraz na starcie. Woda zrobi to bardzo dobrze za nas. Czy można użyć jakiejś innej metody, na przykład zwykłego zalania w szklance albo w kubku? Nie do końca. Podczas gdy kawa opada na dno, kminek ma tendencję do tego, żeby wypływać na powierzchnię i utrudniać nam picie. Warto zatem zadbać o to, aby w jakikolwiek sposób przefiltrować fusy razem z kminkiem od naparu. To pozwoli nam cieszyć się piciem kawy bez dodatkowych wrażeń, jakichś drobinek w ustach. Więc wybierzcie French press, a jeśli nie macie takich sprzętów, po prostu wykorzystajcie jakiekolwiek sitko kuchenne po to, aby przelać napar do waszej filiżanki.